Polska gra o paliwociąg NATO na poziomie Unii Europejskiej. Węgrzy mogą poprzeć nowe sankcje surowcowe wobec Rosji. Polski hub gazowy może nakryć czapką propagandę Rosjan. Jest 15 kwietnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Pozdrawiam Państwa z Brukseli, gdzie będziemy rozmawiać w grupie dziennikarzy z Komisją Europejską na temat modernizacji energetyki, między innymi w Polsce. Polski Komitet Energii Elektrycznej działa tutaj na rzecz polskich interesów i więcej o tym już niebawem, ale na początek informacja dnia. Autonomia indeksu. Jak polski hub gazowy nakryje czapką propagandę Rosjan. Kiedy ceny gazu na świecie rosną przez wojnę w Iranie, Polacy sprowadzają go m.in. z USA w cenie uzależnionej od giełdy Henry Hub, która jest niższa. To sukces dający podstawę do budowy alternatywy dla całego regionu. Niektóre kontrakty w Polsce indeksowane do giełdy amerykańskiej oferują dziś gaz w cenie jak sprzed wojny w Iranie, powiedział prezes Gaz-System Sławomir Hinz podczas Kongresu Energetyki Przyszłości w Toruniu. Chodzi o te kontrakty z dostawcami z USA, które są indeksowane do giełdy Henry Hub w USA. Obecna cena na tamtejszej giełdzie na spocie to $3 za MMBTU, brytyjską jednostkę termalną. Nawet po dodaniu ewentualnych kosztów skroplenia i transportu może wyjść razem około $5. $5 za MMBTU to konserwatywnie około $250 za 1000 m3. To cena niższa od oferowanej przez Gazprom w kontrakcie jamalskim w Polsce i mniej od około €50 za megawattogodzinę notowanych obecnie na giełdzie TTF w Europie, bo to jest około $600 za 1000 m3. Oznacza to, że w niektórych kontraktach na dostawy LNG z USA, na przykład w tym między Cheniere a Orlenem, cena z tego źródła może być najniższa z dostępnych w Europie. Jest niższa o około 3 razy od obecnej oferty na giełdzie europejskiej. Jeżeli Polacy już w tej chwili są w stanie zapewnić tak niską cenę, rozwój polskiego hubu gazowego jest możliwy. Chodzi o powstanie punktu odniesienia w kontraktach w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli rolę cenotwórczą polskiej towarowej giełdy energii. To ostateczny cel budowy hubu gazowego w Polsce, czyli tak zwana autonomia indeksu. A zatem pisząc czy mówiąc prostym językiem, punkt odniesienia przy wyznaczaniu ceny w regionie. Dopiero ten czynnik decyduje o faktycznym istnieniu hubu. Polska giełda może być takim punktem odniesienia, szczególnie dzięki wzrostowi płynności, ilości ofert i podmiotów na rynku. Wielość możliwości powoduje, że ktoś, nie tylko Amerykanie, zawsze będzie oferował tańszy gaz. Zróżnicowane portfolio firm, jak chociażby polski Orlen, pozwoli im na arbitraż cenowy. Z tego punktu widzenia powrót do dominacji gazu z Rosji na polskim rynku byłby jak cofnięcie się do przeszłości, w której cena oferowana w Europie Środkowo-Wschodniej przez Rosjan bywała prawie 2 razy wyższa od tej, jaką oferowali Europie Zachodniej. Warto przypomnieć, że był to okres, w którym Litwa skarżyła ceny Gazpromu powyżej $500 za 1000 m3, w czasie, gdy Niemcy cieszyli się ceną około 2 razy niższą. Rosjanie mogli narzucać tak wysokie ceny przez brak alternatywy na Litwie. Już samo uruchomienie FSRU w Kłajpedzie pozwoliło wynegocjować Litwinom w 2014 roku 20% obniżki ceny gazu z Rosji, bo Gazprom musiał wreszcie się nagimnastykować w starciu z konkurencyjną ofertą. Polski kontrakt jamalski z Gazpromem utrzymywał się w okolicach $400–500 za 1000 m3. Gdyby Rosjanie uruchomili dostawy przez Nord Stream 1 i 2, omijając Europę Środkową-Wschodnią, nasycenie rynku gazem z Rosji oraz niedostatki infrastrukturalne mogłyby podnieść tę cenę o kolejne dziesiątki dolarów. Pomysły powrotu do gazu z Rosji powracające w Europie mogą zatem wydawać się anachroniczne w Polsce, która buduje swój hub gazowy. Kontynuacja prac w tym kierunku spowoduje, że nikt racjonalny nie będzie się musiał oglądać na Gazprom, który znika z Europy. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski.
Polskie pielgrzymki. Rusza ofensywa Polaków w Brukseli na rzecz dopuszczenia wsparcia elektrowni gazowych, zagrożonych m.in. zatorem dostaw turbin. Część projektów w Polsce nie może znaleźć wykonawcy, a mechanizm wsparcia ułatwiłby gazyfikację energetyki i ciepłownictwa w oczekiwaniu na atom. Ziarenko do ziarenka. Orlen uruchomił produkcję z kolejnych odwiertów na złożach gazu Jastrzębiec w województwie lubelskim oraz Sierosław w Wielkopolsce. Łącznie obie inwestycje dostarczą około 140 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego. Sposób na OZE. Polska Grupa Energetyczna ma wykonawcę magazynu energii w Gryfinie. Według Rzeczpospolitej projekt za 1,14 miliarda złotych zrealizuje konsorcjum dwóch polskich firm Spec-Bau Polska oraz L Professional. Magazyny mają zabezpieczać OZE, zdejmując nadwyżki. Elektrownie gazowe mają uzupełniać niedobory. Paliwociąg NATO. Polska będzie zabiegać o rozszerzenie systemu rurociągów NATO na Europę Środkowo-Wschodnią. To kluczowe, jeśli mówimy o wykorzystaniu sieci do celów cywilnych i wojskowych, powiedział minister energii Miłosz Motyka podczas Kongresu Paliwowego 2026. Polacy chcą podjąć temat w Unii Europejskiej, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Zielone, rosyjskie, Szwed. Rusza Centrum Transformacji Travis w mieście Szwed. Burmistrz tego miasta z SPD zapowiedziała inwestycje w transformację energetyczną rafinerii Szwed ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Chce, by ta rafineria produkowała wodór. Nie wspomina nic o derusyfikacji czy usunięciu udziałów Rosnieftu postulowanych przez Polaków. Pretekst Włocha. Zdaniem Claudio Descalziego, prezesa włoskiego Eni, należy zawiesić przepisy o porzuceniu LNG z Rosji od stycznia 2027 roku z pakietu REPowerEU. Powodem ma być wojna w Iranie. Nie wspomina on, że ceny w Europie obecnie spadają od miesiąca o 13% i są takie jak na początku 2025 roku. Dobra zmiana? Węgierski MOL interesuje się nadal udziałami rosyjskiego Gazpromnieftu w serbskiej firmie NIS zarządzającej tamtejszą rafinerią. Jednakże zmiana władzy na Węgrzech stawia pod znakiem zapytania te transakcje. Przejęcie przez MOL pozwoliłoby utrzymać dostawy ropy z Rosji pomimo sankcji USA wobec Gazpromnieftu. Węgry za sankcjami. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski podczas Kongresu Paliwowego 2026 zasygnalizował możliwy zwrot w polityce energetycznej Węgier. Polska spodziewa się poparcia przez Węgrów pakietu sankcji na paliwa z Rosji, a więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści ze świata. Koniec luzu. Według Politico administracja USA nie przedłużyła zwolnienia Rosji spod sankcji na dostawy ropy do Indii. Nie zamierza także przedłużać go w sprawie eksportu z Iranu. Zwolnienia miały zwiększyć podaż w obliczu szoku cenowego przez wojnę irańską. Rosja korzysta. Według Międzynarodowej Agencji Energii eksport ropy z Rosji w marcu wzrósł o 270 tysięcy baryłek dziennie, głównie drogą morską przez blokadę ropociągu Przyjaźń na Ukrainie. Powód to wojna w Iranie wymuszająca poszukiwanie alternatyw wobec Bliskiego Wschodu. Destrukcja popytu. Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że zapotrzebowanie na ropę może spaść o 80 tysięcy baryłek, m.in. przez szok cenowy wywołany wojną w Iranie. Natomiast kolejnym powodem może być gromadzenie zapasów przez Chiny, niewymienione z nazwy w raporcie. Nie jest jasne, po co Chińczycy dalej gromadzą dodatkowe rezerwy pomimo rekordowych cen. Jedna z hipotez to szykowanie się na wojnę. Ukryty cios. Donald Trump zapowiedział rozmowy z Iranem w Pakistanie 16 kwietnia. Ropa Brent potaniała już do $95 za baryłkę, jednakże blokada tankowców z Iranu w dostawach do Azji przez flotę USA może przynieść odwrotny efekt. Blokada usuwa także przewagę Chin, możliwą dzięki tańszym dostawom irańskim. To presja mogąca skłonić Pekin do nacisku na Teheran. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.